Cześć, witaj z tej strony agent specjalny Grzegorz Kusz. Witaj już tak naprawdę w nowym roku, w 2020. Mam dziś do nagrania odcinek, który tak naprawdę pomysł zrodził mi się na ostatnim spotkaniu na kawie z jedną z osób, która również mnie ogląda, która również robi biznes. No i jak każdy przedsiębiorca ma różnego rodzaju problemy. I na tym spotkaniu padły pytania w moją stronę dotyczące tego właśnie, jak ja sobie z tym wszystkim radzę, dlaczego ten biznes mi idzie, dlaczego ja jestem takim pozytywnym człowiekiem, dlaczego ja to wszystko potrafię ogarnąć. I padły tam pytania między innymi takie dotyczące tego właśnie nowy rok, postanowienia. Grzegorz, jak ty to wszystko robisz? Czy ty właśnie masz jakieś narzędzia, z czego ty korzystasz? Czy ty masz jakieś aplikacje? Jak to wszystko, że ja mam dać gotową receptę dotyczącą tego właśnie, jak ja wybieram biznesy, jak ja działam, jak ja potrafię się skupić i wiele innych pytań. I postanowiłem, że nagram właśnie ten film i odpowiem na te wszystkie pytania. Ich nie jest dużo, ale bardziej chciałbym Ci po prostu powiedzieć, na co zwrócić uwagę i tak naprawdę w jaki sposób ja to wszystko sobie poukładałem i zrozumiałem wiele rzeczy. Więc na początek taki cytat, który w zasadzie pewnie znasz, może nawet nie cytat, to jest po prostu takie zdanie, które jest chyba clue całości zrozumienia tego, w jaki sposób powinniśmy żyć. Może to jest uniwersalne, ale uważam, że to działa. Ja kiedyś przeczytałem te słowa, a te słowa brzmią tak, czyli zacznij tam, gdzie jesteś, użyj tego, co masz i zrób, co możesz. Większość osób, którym nie wychodzi, chce się przygotować idealnie do czegokolwiek, co przed nimi stoi, czyli jest jakieś wyzwanie, które oni mają przejść, które muszą zacząć i obojętnie, czy tym wyzwaniem jest właśnie rozpoczęcie biznesu, czy rozpoczęcie pisania książki, czy może właśnie kanału na YouTubie, rozpoczęcie nagrywania, czy jakiekolwiek inne wyzwanie, które jest zadaniem, którego wcześniej nie wykonywałeś i ono jest nowe, a może chcesz się zapisać na siłownię i właśnie zacząć chodzić. I dużo ludzi czeka na taki idealny moment, mówią jeszcze nie teraz. To jeszcze nie jest moment, żebym ja zaczął pisać książkę. To nie jest moment, żebym zaczynał nagrywać kanał. To nie jest moment, żebym ja był przedsiębiorcą. To nie jest moment, żebym miał rodzinę. To nie jest moment, żebym poszedł na prawo jazdy. Ja się przygotowuję, jak będę wszystko wiedział, jak będę się na wszystkim znał, jak będę miał odpowiedzi na wszystkie pytania i będę wiedział, co we wszystkich kryzysowych sytuacjach zrobić, to wtedy podejmę decyzję i zacznę. I moim zdaniem, oczywiście tylko moim, więc powiem Ci, co ja myślę na ten temat. Uważam, że to jest błędne myślenie, bo nigdy nie będzie idealnego momentu. A co to oznacza? Nigdy nie będzie tak, że będziesz wiedział wszystko w danej dziedzinie. Nie będzie takiego dnia, że obudzisz się i powiesz, dobra, ja już wszystko wiem na temat wszystkich książek świata i ja dzisiaj książkę napiszę. Nie, bo codziennie jest nowa wiedza. Jeśli Ty będziesz chciał napisać książkę, w momencie, kiedy będziesz wiedzieć już wszystko na temat, na który zaczniesz tą książkę pisać, no to przecież codziennie jest nowa wiedza, więc się to nigdy nie wydarzy za Twojego życia, że będziesz idealnie przygotowany. Także idealnym momentem, żeby zacząć pisać książkę, jest dzisiaj. Na pewno nie napiszesz jej dużo, ale zaczniesz, Czyli pierwszym krokiem, żeby zacząć, nawet tym nieidealnym, nie jest myślenie, jaka drukarnia będzie Twoją książkę drukować i za ile będziesz ją sprzedawać i jak będzie wyglądała platforma i czy w ogóle ktoś tą książkę kupi. Jeśli chcesz napisać tą książkę, to otwórz sobie po prostu plik w Wordzie i napisz pierwsze kilka zdań. I jutro to powtórz i pojutrze to powtórz i pojutrze. I do końca tygodnia będziesz miał najprawdopodobniej co najmniej jedną lub dwie strony książki. Jeśli oczywiście tam będzie coś do korekty lub do zmiany, to będziesz mógł to robić w trakcie, ale nawet jeśli napiszesz krótką książkę, nawet 20-30 stronicową w ciągu miesiąca czy dwóch, to później ją wyślesz do kogoś, kto jest dobry i poprawi ją. Poprawi kilka zdań, zrobi jakąś korektę, ktoś może wymyśli okładkę, ale już do końca miesiąca, czy nawet w ciągu dwóch, Ty napiszesz książkę, która będzie pierwszą Twoją książką, czyli nie będzie czekać na idealny moment, żeby tą książkę wyprodukować, tylko robisz to dzisiaj z tą wiedzą, którą już masz. A jeśli chcesz pisać książkę na dany temat, no to na pewno masz wiedzę w jakimś temacie, w którym jesteś dużo lepszy niż średnio potencjalni ludzie, którzy będą odbiorcami tej książki. Więc większość osób mówi, idealny moment, czekam na cokolwiek. Właśnie, kolejna rzecz to jest siłownia albo bieganie. Ja muszę sobie kupić buty do biegania, muszę mieć cały strój, dopiero wtedy zacznę. Uważam, że to też nie do końca. Jeśli nie wiesz i nigdy nie biegałeś i chciałbyś zacząć, jest nowy rok i stwierdziłeś, że to jest idealny moment, choć
też do końca się z tym nie zgadzam, że to jest idealny moment. Znasz moje stanowisko w tym właśnie temacie, bo nagrywałem o tym w poprzednim odcinku. To też uważam, że nie do końca. Czyli wyjdź tak jak stoisz. Jeśli chcesz biegać, to idź dzisiaj, ubierz po prostu dresowe spodnie lub krótkie spodenki, zwykłe buty do biegania, które masz, jakieś sportowe, których będzie po prostu wygodnie i zobacz w ogóle, czy bieganie jest dla Ciebie. Jeśli Cię to wciągnie, wtedy kup profesjonalne buty, które też trochę kosztują. Jeśli Cię to jeszcze bardziej wciągnie, kup sobie profesjonalne spodnie. Ja właśnie tak zrobiłem. Ja wyszedłem biegać w tym, co miałem, czyli w jakichś butach sportowych, które były w szafce i w dresowych spodniach, które jedyne miałem. Dopiero później dokupiłem sobie spodenki, kupiłem sobie profesjonalne buty do biegania, kupiłem sobie później opaskę, kupiłem sobie później też zimowe stroje do biegania, więc generalnie zacząłem tak jak ten cytat, który mówiłem wcześniej przed chwilką, czyli zacznij tam, gdzie jesteś, użyj tego, co masz i zrób to, co możesz. Właśnie w tym momencie, w którym jesteś, zawsze masz możliwości, żeby zacząć. Zwróć uwagę, w jakich my czasach żyjemy, ile mamy możliwości, ile mamy sklepów, ile mamy towarów, ile mamy wiedzy na YouTubie czy w książkach na temat wszystkiego. Więc dzisiaj też taką zmorą wielu ludzi jest to, że kolekcjonują wiedzę. Obojętnie jakiego tematu byśmy nie wzięli, czy temat właśnie pisania książki, czy odchudzania, czy rozpoczęcia uprawiania jakiegoś sportu, czy stawiania nowej firmy, czy inwestowania, niekoniecznie w nieruchomości, ale w ogóle inwestowania, to ludzie chcą wiedzieć wszystko, żeby zacząć, czyli chcą być ekspertami totalnymi, żeby zacząć. A ja uważam, że jeśli kwestia inwestowania Cię interesuje, a być może Cię interesuje, to również powinieneś zacząć dzisiaj. Nie zastanawiać się, czy Bitcoin pójdzie do góry, czy opłaca się w złoto, a może mieszkania, a to może spadnie, a w odcinku innym na YouTubie mówili, że to się opłaca, a znowu w innym negowali, że to jest zły pomysł tego gościa i trzeba inaczej. I wtedy jak Ty te wszystkie filmy będziesz oglądał, no to co? To nie będziesz już wiedział nic, totalny miszmasz. Więc fajnie by było, gdybyś zaczął jakkolwiek. Jeśli chcesz kupić jakąś inwestycję, nawet małą i nie masz dużo, to kup sobie może jakieś złote monety, a może kup sobie może jakiś mały lokal, jeśli nie masz na dużą nieruchomość. Kup sobie lokal za 40-50 tysięcy, niech to będzie jakiś sklepik. Czy to się uda? Nie wiem, ale możesz w trakcie tak naprawdę podnosić wartość tej nieruchomości małej, która jest tania. Może kup sobie garaż. Czy ten garaż się opłaca? Nie wiem, w zależności od tego, co Ty chcesz od tej inwestycji. Czy możesz w trakcie coś zmienić w tej inwestycji? Oczywiście, możesz ten garaż poprawić, wyremontować, sprzedać go dalej. Możesz go sobie zostawić. Możesz mnóstwo rzeczy zrobić. Tak samo jak z tą książką, czyli zaczniesz, a później możesz modyfikować tą rzecz, którą Ty zacząłeś robić, tą akcję Twoją. Więc uważam, że idealny moment jest teraz. Zacznij, nigdy nie będziesz idealny, nigdy nie będziesz gotowy, nigdy nie będziesz lepiej przygotowany niż w momencie podjęcia decyzji. Czy będziesz robił po drodze jakieś błędy? Oczywiście, że tak, ale zawsze możesz tak naprawdę te błędy naprawiać, poprawiać, ale zdecydowanie lepiej dla Ciebie jest to, że Ty już wystartowałeś. Bo zobacz, jeśli teraz mamy styczeń i jeśli Ty zaczniesz, to do czerwca będziesz już miał pół roku procesu, który Ty zaczniesz. Obojętnie co to będzie, obojętnie co Ty chcesz robić, jaką rzecz od lat często, czy od miesięcy odkładasz, to jeśli w czerwcu tego roku, a to minie tak, to Ty powiesz, że ja już mam pół roku działania za sobą, ja już pół roku działam. I gdybym się nie zdecydował, to dzisiaj bym był mądrzejszy, najprawdopodobniej tylko tak na papierze, ale dalej nie miałbym żadnej praktyki, żadnego doświadczenia. Byłbym mądry na papierze. Mógłbym w komentarzach ludzi hejtować, że ja dużo wiem, ale to oni byliby do przodu, a ja ciągle byłbym tylko osobą, która ma znowu coraz więcej wiedzy i nigdy się to nie kończy. Więc nie kolekcjonuj wiedzy, nie bądź w tym trendzie dzisiejszym wielu osób, które kupują książki, kupują szkolenia, ale wiele osób nie robi z tym nic. Kiedyś słyszałem o takiej sytuacji, że było szkolenie marketingowe i to jest historia prawdziwa i był tam kurs internetowy, jak właśnie zarabiać również w internecie, jak promować się, jak robić reklamy przez media społecznościowe i jak dobrze budować sobie markę. I okazało się, że to szkolenie wcale nie kosztowało mało, bo kilka tysięcy złotych. I z tego co wiem, była platforma internetowa i nie pamiętam dokładnie tych liczb, ale mogę z przybliżenia powiedzieć, że to było między 60 a 70% osób, które kupiły już dostęp do tej platformy, one się w ogóle nie zarejestrowały tam nigdy, bo można to było sprawdzić. Właściciel platformy mówił, że 60 do 70% osób, które kupiły, nigdy nie zarejestrowały się do tej platformy. Co za absurd. Oni kupili wiedzę, wydali pieniądze, chcieli się edukować, czyli byli kolekcjonerami wiedzy, to co mówię, ale nigdy z tego nie skorzystali.
Czyli w zasadzie czym oni się różnili od tych, którzy tego nie kupili? No niczym, tylko oni wydali pieniądze i poczuli się lepiej. Więc żebyś to dobrze zrozumiał, pamiętaj, masz już dzisiaj na pewno sporo wiedzy, żeby zacząć. Czy tej wiedzy Ci braknie w trakcie, żeby rozwijać ten projekt, który zaczniesz, czy ten sport, czy cokolwiek innego? Najprawdopodobniej tak, ale w trakcie będziesz mógł tą wiedzę sobie zbierać właśnie z internetu, od osób, które są mądrzejsze. Po prostu z rynku będziesz mógł sobie tą wiedzę zbierać, uczyć się, szkolić się, doszkalać się i później tą wiedzę wkładać w ten produkt czy w siebie, jeśli Ty będziesz faktycznie osobą, od której będzie zależał ten projekt. Więc pamiętaj, idealnego momentu nigdy nie będzie, czy to chodzi o biznes, czy wystartowanie z YouTube'em, czy podnajem jakiś, jeśli będziesz chciał robić, czy inwestycje, czy cokolwiek. Właśnie, podnajem, o którym mogę słów kilka powiedzieć, bo w moim przypadku wyglądało to tak, że nie wiedziałem kompletnie nic. Miałem tylko informacje ze spotkania na jednej kawie, czyli może pół godziny porozmawiałem z osobą, która kiedykolwiek robiła coś, jeśli chodzi o podnajem, czyli temat, w którym ja jestem dość dobry. Myślę, że mogę powiedzieć, że jestem dobry. Oczywiście cały czas się uczę i zdecydowanie jeszcze nie wiem wszystkiego, ale wtedy ja wystartowałem. Ja wystartowałem w zasadzie pierwszego dnia, mimo że nie poszedłem na żadne szkolenie, nie przeczytałem żadnej książki, nie włączyłem YouTube'a, żadnego filmiku, żeby dowiedzieć się, jak działa podnajem. Rozmawiałem z praktykiem, który to robi i to była jedyna kawa. I ja postanowiłem działać. Czy zrobiłem jakieś błędy? Mnóstwo zrobiłem tych błędów. Ale finalnie co się wydarzyło? Wydarzyło się to, że po prostu nauczyłem się wielu rzeczy. Dopytałem oczywiście po drodze tę osobę później, jak te wszystkie błędy, które zrobiłem, jak je wyeliminować i co ta osoba mi doradzi, ale plusem i chyba najlepszą decyzją, myślę, że bez chyba, to było to, że ja wystartowałem już od razu. W gorącej wodzie jestem trochę kąpany, ale myślę, że to mi pomogło. Jeśli Ty jesteś osobą, która trochę się boi, no to myślę, że ten strach będzie zawsze. Ja też miałem ten strach i mimo to, że trochę się bałem, to robiłem. Ktoś kiedyś powiedział, że się kiedyś bałem i nie robiłem nic, a dzisiaj się boję, ale robię. Czyli mimo tego strachu działam. Kiedyś miałem strach i ten strach mnie blokował. Dzisiaj ten strach, a może bardziej adrenalina taka do działania, pomaga mi podejmować decyzje i jak ona jest, to znaczy, że oddychasz, że żyjesz. I tak sobie myślę, że po prostu to jest taka adrenalina działania i takiego ryzyka, co będzie. Nigdy nie jesteś w stanie tak naprawdę zweryfikować wszystkich pomysłów, czy one wyjdą, czy Ty będziesz biegać, czy ten biznes będzie dalej działać, czy ta branża będzie dobra, czy ta inwestycja, w którą wszedłeś, no nie upadnie. Tego nie wiesz, nie jesteś w stanie zrobić, ale jeśli nie sprawdzisz, no to w ogóle się nie dowiesz. Wszystkie decyzje, które my podejmujemy, mają jakiś czynnik ryzyka, obojętnie czego dotyczą, więc w zasadzie myślę sobie, że trzeba decydować się i iść i dopiero później w trakcie ewentualnie zmieniać to, co podjęliśmy i ewentualnie wychodzić z tych błędnych decyzji, no bo innego wyjścia nie widzę. Ok, co dalej? Kolejną rzecz, o której mogę powiedzieć a propos tego spotkania, na którym ostatnio siedziałem i dostałem te wszystkie pytania, jak ja sobie z tym radzę, to jest fokus. To jest fokus, czyli to jest jedno słowo, które możesz sobie skojarzyć czy z samochodem, czy właśnie z na przykład aparatem, bo słowo fokus, które clue w zasadzie ma całości działania i skuteczności, no to skojarz sobie to albo z samochodem, albo z lustrzanką, bo ja to tak kojarzę. I słowo fokus oznacza nic, tylko skupienie się, jak soczewka lasera. I 2 lata temu skupiłem się bardzo mocno i wszystkie rzeczy to tak jak koń na biegu podczas wyścigu ma klapki na oczach. I po co? Właśnie po to, żeby on się nie rozglądał na boki, żeby on nie widział nic innego, tylko do przodu patrzał i biegł do mety w jeden punkt. I właśnie tak samo myślę, że wielu ludziom jest to dzisiaj potrzebne, a w czasach, kiedy mamy mnóstwo mediów społecznościowych, mnóstwo reklam i bardzo dużo czynników, które nas rozpraszają, to wszystko sprawia i to, że my nie umiemy sobie z tym poradzić, mimo że może mamy tą wiedzę, ale część ludzi nie jest w stanie sobie poradzić z tą masą wszystkich informacji. Jeśli mówimy na przykład o inwestycjach, to tych inwestycji jest po prostu są setki możliwości, setki różnych firm, mnóstwo osób, które nas namawiają, czy nam podpowiadają jakieś rozwiązania, tak samo biznesowo. Jeśli chcemy robić jakiś biznes, to też mamy bardzo dużo możliwości. Myślę sobie, że mamy najwięcej możliwości ze wszystkich czasów, w których wcześniej żyliśmy. Więc to do Ciebie tylko należy decyzja i ta w ogóle świadomość, że tego jest tak dużo, że również nie potrzebujesz żadnych narzędzi do tego, tylko w zasadzie decyzji i wyboru, że jakąś decyzję musisz podjąć i któryś wybór trzeba dokonać. Jeśli chcesz inwestować, to zdecyduj się na jedną inwestycję, skup się na niej, bądź w niej dobry i daj sobie czas, żeby sprawdzić tą inwestycję, czy to na przykład jest droga dla Ciebie. Jeśli chodzi o biznes, to tak samo. Jeśli wybierasz jakąś branżę, to wejdź w nią,
Zdecyduj, że to będzie to miejsce, któremu poświęcisz na przykład 1 rok życia i wtedy pracuj w tym miejscu przez co najmniej ten 1 rok. Ja sobie dałem 2 lata życia i powiem Ci, że wyniki są co najmniej bardzo zadowalające, a nie mógłbym powiedzieć śmiało, że spektakularne. Ale z czego to wynika? Z tego, że wszedłem i otwarłem kopalnię złota? Nie. Wszedłem w jedną branżę i właśnie się sfokusowałem, czyli skupiłem się maksymalnie na tym jednym temacie. Miałem bardzo dużo innych czynników i pomysłów i rzeczy, które mnie rozpraszały po drodze, które były tutaj z boku, ale ja patrzyłem cały czas do przodu, nie rozpraszałem się ani na prawo, ani na lewo. Miałem mnóstwo telefonów, bardzo dużo propozycji biznesowych, bo one są zawsze. One były i wcześniej, przed tą moją decyzją, w trakcie mojej decyzji, i teraz również są. Ale ja zdecydowałem, że nie będę się rozpraszał, nie będę jeździł na żadne spotkania inne biznesowe, nie będę rozmawiał o innych propozycjach biznesowych przez cały ten czas, kiedy dałem sobie czas, żeby sprawdzić ten mój projekt, który uznałem, że jest w danym momencie jedyny i ja chcę wiedzieć bardzo dużo i chcę w tym sprawdzić, czy tu są pieniądze i czy ja jestem odpowiednią osobą w tym miejscu, żeby tutaj zarabiać. I dopiero jak minął ten czas, powiedziałem, że wtedy po tym czasie będę odpowiadał, czy faktycznie to jest dobre. Wcześniej w ogóle się nie pytałem, czy to jest dobre, czy to działa. Wcześniej działałem jak ten koń na tych wyścigach i biegłem do tej mety, żeby zobaczyć realnie, jakie będą efekty. I efekty były bardzo dobre. Ja na tej mecie może nie byłem pierwszy, bo nie chodziło o to, żeby być liderem na rynku, ale żebym zarabiał satysfakcjonujące mnie pieniądze i żebym wiedział, że ten projekt daje dobre dla mnie korzyści finansowe i jeszcze rozwojowe. I daje. I też Tobie to mogę podpowiedzieć jako kolejny tip na nowy rok, bo wiele osób gdzieś tam te postanowienia ma noworoczne i chce działać i teraz właśnie zaraz będzie weryfikacja, tak? Już mamy styczeń, już kilka dni minęło, zaraz będzie kolejny miesiąc i wiele osób będzie szukać jakichś narzędzi, rozwiązań, aplikacji, wiele rzeczy, a te podstawy są bardzo ważne. Bardzo ważne są te podstawy, żeby był wybór, żebyśmy wiedzieli tak naprawdę, czego chcemy, żebyśmy zaczęli, to jest najważniejsze, czyli pamiętaj, wiedzieć, co chcesz zrobić, wybrać jeden projekt, zacząć, mimo że nie jesteś że nie jesteś idealnie przygotowany, bo w miejscu idealnym zawsze jesteś i idealnym, uważam, rozwiązaniem jest rozpoczęcie działania jakiekolwiek. I co jeszcze? To też myślę jest dosyć istotne i porozmawiałem z tą osobą, o której cały czas mówimy. I to jest rzecz, o której często się zapomina, albo nawet się nie wie, że tak duży wpływ ta rzecz ma na nas właśnie, na w zasadzie każdego z nas i na mnie i na Ciebie. Ciągle to jest. O czym mowa? Mowa o środowisku. O środowisku, który ma wpływ na Ciebie. Każdy z nas jest w jakimś środowisku. Czy to w środowisku osób, które są w Twojej pracy, czy w Twojej firmie, czy w Twoim domu, Twoi przyjaciele, media, które Cię otaczają, czy media społecznościowe, czy radio, których słuchasz, prasa, którą oglądasz, reklamy, które widzisz po drodze do pracy czy do domu. I to wszystko ma wpływ na to, co Ty robisz lub czego nie robisz. I teraz właśnie z tą osobą, taki podam Ci przykład. To jest osoba, która robi biznes, która ma specyficzną wiedzę w swojej branży i okazuje się, że część osób w środowisku, w którym ta osoba przebywa, działa destrukcyjnie na tą osobę, mimo że ona jest bardzo skuteczna, bardzo poukładana, wie, co chce robić, ale tylko w momencie, kiedy jest poza środowiskiem, a kiedy wraca do tego środowiska i to jest i w domu, i gdzieś tam wśród znajomych, to ta osoba zupełnie się zmienia. I spada jej po prostu tak jakby ta motywacja, ta energia. Te osoby wyciągają powietrze, czy tak jakby energię, tak jakbyś wyciągnął wtyczkę z gniazdka. I właśnie podczas tego spotkania porozmawialiśmy i ta osoba kompletnie nie wiedziała właśnie, co się dzieje, że w momencie, kiedy jest tutaj, działa i ma energię i wszystko się udaje, a kiedy wraca i tak jakby robi tylko jeden ruch, nie widziała, nie potrafiła tego połączyć, skojarzyć, że to właśnie przez środowisko. Wiedziała, że coś złego się dzieje, ale nie wiedziała, gdzie jest rozwiązanie, dlaczego tak jest. Jaki jest czynnik, który sprawia, że ta osoba nie chce działać, chce zamknąć firmę, że to wszystko nie ma sensu. I właśnie, to jest środowisko. I powiem szczerze, że jest bardzo dużo też elementów, które wpływają i które tworzą to środowisko. Tak jak powiedziałem, to jest i rodzina, i są znajomi, to są również książki, które czytasz, jakaś wiedza, którą przyswajasz, bo to Ty wybierasz, czego Ty się uczysz. Jeśli wchodzisz na YouTube'a, to też wybierasz, co oglądasz.
Zobacz, ile jest filmów na YouTubie, ile jest kanałów, ile jest... mógłbyś całe życie przesiedzieć na YouTubie i nie obejrzysz wszystkiego, co tam jest. Tam jest tak dużo wiedzy, więc to, co ty wybierasz na Facebooku, co klikasz, jakich masz znajomych, co oni wrzucają na media społecznościowe, jeśli je przeglądasz, no to jaką jakość masz znajomych i co oni oglądają, co oni udostępniają, to również później ty to widzisz. I później w głowie masz ten film tych wszystkich rzeczy, które ty przeglądasz. Radio, w jakiego słuchasz. I później znajomi również. Jacy to są znajomi, o czym rozmawiają, gdzie ty chodzisz, w jakie miejsca. Wszystko to wpływa na to, co ty później masz w głowie, z kim ty rozmawiasz, czy ktoś cię motywuje, czy ktoś jest pozytywny, czy ktoś chociaż ci nie przeszkadza, bo jeśli ktoś chociaż nie przeszkadza, to już jest pół sukcesu, a jeśli wracasz do domu albo idziesz do znajomych na imprezę i tam ciągle ci ludzie marudzą i ciągle mają negatywną energię, to ona na ciebie, nawet jakbyś nie chciał, to ona niesamowicie wpływa. I mimo, że w pracy się motywujesz i naprawdę masz fajne pomysły i fajną wizję, żeby robić coś dobrego dla siebie, a wracasz później do środowiska, które jest mega nieszczęśliwe i to oni przelewają wszystko na ciebie i wracasz do domu i nie wiesz, co się wydarzyło, bo w pracy było dobrze, idziesz do znajomych i później jest tak jakby, no nie do końca chcesz to robić, masz spadki takiej energii i nie tylko pogoda na to wpływa, ale właśnie głównie środowisko. Więc chciałbym, żebyś wiedział, żebyś pamiętał o tym, nie do końca da się wszystkich wyrzucić z naszego życia, ale wybór masz. Wybór zawsze jest, żeby mniej czasu spędzać z tymi osobami, które cię ciągną w dół, żebyś miał świadomość tego, że tak jest i tych osób nie zmieniaj, bo świata się nie da zmienić, ale da się zmienić to, gdzie ty przebywasz, co ty robisz, co ty oglądasz, w jaki sposób się rozwijasz i z jakich źródeł czerpiesz wiedzę, żeby faktycznie ten twój mindset, czyli ta głowa była taka świeża, żebyś sobie nie wrzucał tam po prostu całego tego śmietnika, który dzisiaj jest po prostu wszędzie wokół. Uważał, miał świadomość, co wybierać, jaką wiedzę wybierać i wtedy będzie ci na pewno łatwiej działać, łatwiej podejmować te decyzje, o których mówiłem, czyli żeby zacząć. Jeśli zaczniesz, to żeby ci nikt z zewnątrz nie przeszkadzał i żebyś faktycznie skupił się na tym jednym. Także pamiętaj, podsumowując jeszcze raz, pierwsza rzecz to jest właśnie zacznij, druga rzecz to jest skup się na jednej rzeczy i pamiętaj również o tym środowisku, który mega wpływa na to, jaką ty masz wydajność i jakie efekty. Także pamiętaj, przeciętność zostaw innym, a działaj w biznesie i w życiu tak jak agent specjalny. Do zobaczenia. Trzymaj się.